witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z wiatrem, ale generalnie dzisiaj mam nadzieję, że będzie słychać. Mam nadzieję. Z filmem, gdzie będę zgadywać książki po opisie. Ja, jako że nie czytam opisów książek, więc będzie mi zdecydowanie ciężej to zrobić. I co? Mam przygotowane sporo książek. To są książki wszystkie jakby przeczytane w tym roku. Opisy są wzięte z lubimeczytać.pl. I jest ich trochę, ale ja je wyjmę i gdzieś je położę, żeby je przetasować. I tak myślę, gdzie to zrobić. Bo jest ich sporo, to jeszcze nie wszystkie. Ok. Generalnie tyle mam opisów. No i co? Chyba zaczniemy bez przedłużania tego wstępu jakoś tak bardzo. Może ja je sobie tutaj na dół wyrzucę. Mam nadzieję, że wiatr nie zwieje. No, tutaj mam jakby na tych karteczkach imię, nazwisko autora i nazwę tytułu, ale jest to tak schowane, żebym nie zobaczyła przy losowaniu ani przy czytaniu sobie tego opisu. Imiona bohaterów są zmienione, więc tak. No i będę pokazywać też okładki książki, także nie wiem, tu jedno wypadło, więc to przeczytam. O, tak wygląda opis, a tutaj jest schowany autor książki, którego no nie widać, więc czytam. A co by było, gdyby na świecie zabrakło ludzi? Nasze miejsce zajęłyby roboty? Nic z tego. Wraz z wymarciem ludzi do akcji wkroczyłyby zwierzęta. Po tych trzech zdaniach mam jakby na myśli dwa tytuły książek. Jednym z takich tytułów jest Fenomen Macieja Rapy, a drugim takim tytułem jest Wysadzeni z siodła Magdy Lewandowskiej. Na razie jakby w tych dwóch tylko z post-apo będę się opierać. No ale bardziej zwierzęta tak były pokazane. No jest wymarcie ludzi. Dobra, przeczytam dalej, bo nie wiem. Witamy w społeczeństwie niedoskonałym, kastowym, niewolnym od kłamstw i radykalizmu, za które wyjątkowo nie my ponosimy winę. Koty, dotychczas przesypiające całe życie, tworzą organizację terrorystyczną zmuszone do obrony swojego gatunku. Dobra, to już wiem, że to są Wysadzeni z siodła Magdy Lewandowskiej. Cudowna książka, cudowne post-apo, pełne komedii i pełne humoru, sarkazmu, ale i przeżyć, i też piękne pod względem takim trochę miłosnym, bo jest tam piękna historia miłosna pokazana jakby w tej książce, a okładka tej książki wygląda następująco. Także to jest pierwsza książka, pierwsza odgadnięta. Jeszcze dla pewności, tak, Wysadzeni z siodła Magda Lewandowska. Czyli jakby pierwszy punkt mam. Wkładam i losuję dalej. Kolejny. Nie chcę też otworzyć tak, żeby to rozpieczętować. Dobra. A czasem nie warto walczyć z przeznaczeniem. Po walentynkach, które okazały się kompletną katastrofą, wszystko, czego chce bohaterka, to ukryć się w babci z kubełkiem lodów na pocieszenie. Coś mi świta.
Walentynki, walentynki. Coś mi świta, ale czytam dalej, bo nie jestem pewna. Pragnie, żeby ten dzień już się skończył. Zasypia na kanapie, a kiedy się budzi, jest we własnym domu i znów są walentynki. Dobra, to jest książka autorki Lepiej niż w filmach. Tylko że jak się nazywał ten tytuł? Lepiej niż wczoraj. To jest książka Lynn jakieś tam. Lepiej niż wczoraj, Lynn Painter. Dobra. Tak wygląda okładka. Opis w sumie tak, bo walentynki w sumie tak w jednej książce tylko były. Tak mi się wydaje, że tylko w jednej, tej co czytam w tym roku, bo to są stricte książki z Lubimy Czytać wzięte, żeby były opisy po polsku. Wylosowałam już kolejną. Fangirl niespodziewanie umawia się na randkę z aktorem, w którym podkochuje się od lat. Ja czytam taką książkę. Nie kojarzę książek z Fangirl. Bohater coś ukrywa. Podczas gdy cały świat zna go jako imię, główną postać topowego serialu w fanfikowym środowisku udziela się jako nazwa profilu. Popularny twórca opowiadań z ulubionym shipem internautów, czyli nazwa. Ja czytam coś o fanfikach? Aż teraz nie umiem sobie przypomnieć. Lecę dalej. Bohaterka również ma swoje sekrety. Chociaż jest zagorzałą fanką nazwa, w prawdziwym życiu nie przyznaje się do swojego fanfikowego i cosplayowego hobby. Mam pustkę w głowie. Ja nie wiem, nie kojarzę, żebym czytała cokolwiek z fanfikami. Z aktorami tak, ale kojarzę właśnie książki z zeszłego roku i to albo raczej z wcześniej i tam było When in Rome, ale to nie jest to, bo nie czytałam jej na pewno w tym roku. Postanawia opublikować swoje zdjęcie na Twitterze, które staje się wiralem. Wszyscy komentują jej cosplay. Nazwa w wersji plus size. Dobra, plus size, to już wiem. To jest książka, taka zielona okładka z dwójką bohaterów przy sobie objętych. I babka jest chyba ruda. Ajajaj. Spoiler alert. To jest książka Spoiler alert. Tak. Spoiler alert. Już pokazuję. Nie kojarzę, żeby tam był fanfic. Naprawdę nie kojarzyłam tego, żeby tam był fanfic i żeby tam był aktor. Kompletnie o tym zapomniałam. Spoiler alert. Tak, pamiętam, że jest okładka zielona i że pani jest ruda. O, taka okładka. Mam 3. Chyba tak do 5, może więcej. Może 10 zrobimy, może 6. Zobaczymy. Na razie jeszcze fajnie mi się czyta. Mam jeszcze sporo, więc losuję dalej. Mam coś krótkiego. Osadzona w realiach włoskiego renesansu, pełna intryg, poruszająca opowieść o pasji, miłości i zdradzie, tytuł odwołuje się do tradycji Medyceuszy i Borgiów i historii politycznych waści rywalizujących księstw włoskich. Pustka we łbie. Osadzona w realiach włoskiego renesansu.
Wiem, to jest Tigana Gaia Gabriela Keja, książkę, którą obecnie czytam. I o dziwo bardzo mi się podoba. Jeszcze jej nie skończyłam, no ale na Legii na Lubimy Czytać jest, więc znalazła się w tym spisie. Ale jest naprawdę bardzo ciekawa ta książka i fajnie ukazuje nam tutaj wiele rzeczy. Natomiast próbuję mi się wczytać zdjęcie, więc troszkę jeszcze opowiem o niej. Generalnie tam jest półwysep Dłoni i na tym półwyspie Dłoni mamy dwóch magów, którzy walczą o wpływy na terytorium, no o władzę jakby. Są to dosyć potężni magowie, tak wygląda okładka. Książka ciężka do zdobycia, ja się cieszę, że ją zdobyłam i że ją mam i że w końcu ją czytam, bo naprawdę jest świetnie napisana. Trochę czytam powoli, ale mam nadzieję, że dzisiaj trochę przysiądę i że wejdę jeszcze dalej w tą fabułę, bo ogólnie się wciągnęłam, bardzo mnie interesuje, ale jakoś tak powolutku mi się czyta. Może przez to, że jest taka ciężka, bo ona ma ponad 620 stron. Dobra, losuję dalej. Coś wielkiego. Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o przyjaźni, miłości i odwadze. Opartą na wydarzeniach o przyjaźni, miłości i odwadze to czytałam książkę na pewno koreańską Yeonmi Park książkę, ale nie wiem, czy to jest ta. O wielkości wspomnień, porzuconych marzeń i nadziei na lepszy los. No, pasuje mi po tym wstępie, że to jest książka Yeonmi Park. Troje przyjaciół, tu imiona, przyjeżdża, oczywiście nie mam napisanych imion, tylko jest imiona. Przyjeżdża do niewielkiej miejscowości pod miastem, aby poznać przeszłość swoich rodzin. Fajnie, jak będzie to książka, która mi się bardzo podobała. No nie kojarzę. Wiem, że Yeonmi Park uciekała razem z matką. Ale czy tam było więcej niż ich dwójka? I one nie jechały do jakiejś miejscowości pod miastem. Każdy z nich ma inne oczekiwania i cel podróży do miejsca, w którym nigdy przedtem nie byli. Spotykają się ze starszą kobietą, bohaterką, która zna ich przodków, a w nich samych dostrzega podobieństwa do przyjaciół z dawnych lat. Dobra, więc to jest książka Małgorzaty Nikos, Wróć do mnie. Książka niezmiernie ciekawa, bardzo interesująca i faktycznie opowiada o wydarzeniach, które się wydarzyły, bo opowiada o czasach wojny. Więc to jest książka Wróć do mnie Małgorzaty Nikos i faktycznie tam jest trójka bohaterów i oni jakby właśnie jadą do Lwowa, pod Lwów, a okładka tej książki wygląda tak, czyli ja nie mówiłam. Ale właśnie z tą podróżą i opartą na prawdziwych wydarzeniach to mi się skojarzyła Yeonmi Park, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała, Powrót do wolności, coś takiego. Mam nadzieję, że tego wiatru nie będzie słychać. Ale chyba jeszcze z dwie książki wylosuję, może więcej, może mniej. Mam wylosowaną. Odlecę zaraz z tego balkonu. A, wiedziałam. Zapauzuję Was na chwilę. Powracam, ale straciłam parasol.
Więc wydaje mi się, że to już będzie ostatnia książka, jaką sobie wylosowałam, bo myślę, że będzie ciężko już zobaczyć, bo jest słońce dosyć mocne. Zły numer powinien być tylko tym złym numerem. Usuń, gotowe. Nie pisz dalej, nie flirtuj. Zły numer nie powinien być pierwszą osobą, o której myślisz rano, ani ostatnią w nocy. I zdecydowanie nie powinien namawiać do zakupu małej kuski. Dobra. O kozie to czytałam i bardzo chciałam mieć wtedy kozę. I nawet pisałam, że chciałabym mieć kozę. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa ta książka. Wiem, że mają być kolejne części, w sensie, że tam są napisane jakieś kolejne części, tylko nie wiem, czy z tymi bohaterami. Ta kuska mi dużo mówi. Tylko nie wiem, co to jest za książka. Z kuską. Tam był fajny bohater, taki bardzo romantyczny. Taki idealny mąż, jakby to powiedzieć, idealny chłop. Tylko co to jest za książka? Dobra, to jest chyba książka Let's Get Textual. Aż muszę zobaczyć. Tak. Czyli jednak trochę pamiętam te tytuły, ale jakbym miała po opisie zgadnąć, tak, ja nie czytam ogólnie opisów, jakby te opisy nie nawiązywały do fabuły, to bym raczej nie pozgadywała ich, bo byłoby ciężko. To jest taka okładka. Może mi się uda rozjaśnić ekran. Nie, on już jest jasny, najjaśniejszy. A generalnie taki... nie zobaczycie. Dobra, może wstawię, ale generalnie kobieta z telefonem. Ok, to może ostatnią już książkę wylosuję i taką książkę na pożegnanie. Mam jeszcze trochę tych tytułów. Dobra, to ta, co spadła, to będzie książka wylosowana, a resztę książek chowam do puzdereczka i tam sobie będą. Historia o dziewczynie, która wprosiła się śmierci do domu i wpadła prosto w jej ramiona. To brzmi trochę jak, w sensie ja nie czytam Złodziejki książek w ogóle, ale właśnie po opisach ludzi, którzy ją czytali, to bardzo tak mi wygląda. W byciu królową najważniejsze są stanowczość i odwaga, których bohaterce nie brakuje w przeciwieństwie do królewskiej krwi. Dobra, wiem, co to jest. To jest książka Piekielna narzeczona, bo ja tą książkę pokochałam i chciałabym poznać więcej, czyli kolejne 2 tomy, więc muszę sobie zakupić je, bo czytałam słuchałam pierwszy tom w audiobooku do recenzji i tutaj chcę kolejne 2 na pewno poznać. Historia jest wspaniała, ale tak, to jest Piekielna narzeczona polskiej autorki. Więc już szukam, pokazuję. Piekielna narzeczona. Klaudia Gregorczyk, taka czerwona okładka. Szkurcze, to słońce teraz jest. Dobra, popróbuję zrobić ci. Czerwono-złota. Ja postaram się te 2 ostatnie okładki wstawić. Jakby zdjęcia tutaj do filmu.
No i to by było na tyle, czyli zgadłam wszystkie książki, które wylosowałam, a były to Wysadzeni z siodła Magdy Lewandowskiej, książki, którą niedawno skończyłam, Piekielna narzeczona, fantastyka, super się czyta, a raczej słucha, Let's Get Textual, świetny romans, ogólnie same dobre książki mi tu wpadły, Tigana Guy Gavriel Kay, cudowna książka, jeszcze jej nie skończyłam, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Spoiler alert, przyjemna, ale nie pamiętam, że kompletnie z fanfikami związana. Lepiej niż wczoraj, kojarzy mi się bardzo dobrze, bo na wyjeździe ją kupiłam, na wyjeździe ją przeczytałam, więc super. I Wróć do mnie Małgorzaty Mikos, świetna książka okołowojenna. Także takie książki udało mi się zgadnąć. Tutaj jest jeszcze na pewno więcej książek, więc podejrzewam, że wpadnie jeszcze jakiś film ze zgadywania książek w opisach. Myślę, że nie od razu, ale za jakiś czas myślę, że czemu nie? W sumie skoro mamy już przygotowane, to myślę, że można zaryzykować i zapoznać się właśnie w sensie nie zapoznać, ale można pozgadywać jeszcze kolejne tytuły książek. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo ta pogoda dzisiaj jest szalona. Bo bardzo to jest wiecznie, to słonecznie. No i jak wychodziłam, to w ogóle nie wiał wiatr. Dopiero jak zaczęłam mówić, to zaczęło wiać. Więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać i będzie mnie widać, pomimo wpadki z parasolką, która się rozłożyła w drugą stronę i nie umiem jej złożyć teraz prawidłowo. Ale to by było tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kolejnym filmem planuję zrobić vlog, więc mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się przeczytać Tiganę i zacząć już nową książkę z vlogiem. I mam już nawet wybraną książkę, którą chcę przeczytać. Kupiłam ją sobie niedawno, ale o niej opowiem już w kolejnych filmach. Także co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!